To, co jest wspaniałe w polskiej kulturze, to to, że się nie wstydzimy naszych korzeni i cały czas ciągnie nas do słowiańszczyzny i ludowości. W muzyce, w literaturze, w poezji, a nawet w grach komputerowych dzika słowiańskość zawsze do nas wraca i budzi coś, czego nasi zachodni znajomi nie rozumieją. A ponieważ, jak już wiecie z odcinka o powstaniu muzyki, muzyka towarzyszy człowiekowi od zawsze, więc jest silnie związana z kulturą ludową. Co w takim razie się z nią stało? Czy jest dalej gdzieś obecna? Czy w ogóle się ją wykonuje i jej słucha? A jeśli tak, to gdzie? Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na szkle. Polska muzyka ludowa, chociaż może się wydawać, że się zupełnie zgubiła pod warstwą współczesnych hitów, to cały czas jest obecna. Dokładnie tak samo jak ten nasz słowiański duch. I można ją znaleźć w najróżniejszym kształcie. Od tradycyjnej formy, przez niesamowite fuzje z innymi gatunkami muzycznymi, aż po całkowicie komercyjną, do której wujek na weselu będzie se tupał nóżką. Warto też pamiętać, że polska muzyka ludowa i muzyka słowiańska to niekoniecznie to samo. Zwykle się ze sobą łączą, ale nie zawsze, bo niektóre regiony Polski miały wpływy też z innych kultur niż tylko słowiańskich. Też określenie polski folk to bardziej ogólna sprawa niż ściśle etnograficzna muzyka ludowa, bo odnosi się też do muzyki stylizowanej i inspirowanej tą ludową. Ale to tak na marginesie, bo w tym odcinku będzie się to trochę przeplatać. To, co jest ważne, zanim pokażę Wam jakieś przykłady, to zrozumienie, czym jest tak naprawdę polska muzyka ludowa i czym się charakteryzuje. Jest to najbardziej naturalna forma sztuki muzycznej, która towarzyszyła ludziom podczas pracy, obrzędów, ważnych wydarzeń i zabawy. Rozwijała się przede wszystkim na terenach wiejskich, w związku z tym można tutaj zapomnieć o pisaniu jakichś napompowanych partytur dla profesjonalnych zespołów. Babbling, bumbling band of baboons. Nie, to była najbardziej naturalna rzecz dla wszystkich mieszkańców, a przez to w dużej mierze improwizowana i co najważniejsze, nie była zapisywana. Pieśni były przekazywane z ust do ust i po prostu się je znało, tworzyło nowe i stare zapominało. Dopiero później przyszli badacze tacy jak Kolberg, którzy zaczęli tę muzykę spisywać i rozpowszechniać. Co więcej, sama nazwa muzyka ludowa to jest termin stworzony przez badaczy, bo dla tych ludzi z poprzednich epok, którzy ją tworzyli, była to po prostu muzyka codzienna i tyle. Ponieważ muzyka, jak też już pewnie wiecie z innego odcinka, nie istnieje bez ruchu, to naturalną siłą rzeczy pieśni nie były tylko utworami. Były tańcami, które także po prostu wszyscy znali. Teraz zresztą też je pewnie kojarzycie, bo te najważniejsze przekształciły się w tak zwane tańce narodowe i należą do nich Mazur, Kujawiak, Oberek, Krakowiak, czy nawet już później bardziej wypucowany i dworski polonez. Ale to tylko taki czubek góry folkowej, bo każdy z regionów ma i swoje tańce, i śpiewy, i pieśni, i generalnie swój styl. Trudno byłoby raczej na przykład pomylić muzykę góralską z tą z Pomorza, nie? Now we have a firm grasp of the obvious. Takie wspólne cechy, które ma ogólnie polski folk, to rodzaje śpiewu, jak na przykład biały śpiew, śpiew wielogłosowy czy tak zwane zaśpiewy. Instrumenty, na których się grało, to zwykle jakieś skrzypce, basy, cymbały, harmonia, gdzieniegdzie dudy i różne fujarki. No i jeszcze istotna była forma i treść tych utworów. Zwykle zwrotka, refren, zwrotka lub zawsze ta sama powtarzająca się melodia. Teksty z kolei były proste, odnoszące się do konkretnych sytuacji, często miłosne i przaśne. No wiecie, w moim ogródecku rośnie rozycka, napój mi Maniusiu mego kunicka. Nie ma tu wielkiej poezji. Poetry, beauty, romance, love. No dobra, to już wiadomo z grubsza, czym jest muzyka ludowa. Pytanie teraz, co się z nią stało? Przypuszczam, że pierwsze skojarzenie, jakie może Wam przyjść do głowy, to nasze stare, prawilne zespoły pieśni i tańca jak Mazowsze czy Śląsk. I jest to na pewno fajny przykład, żeby zacząć i w ogóle wejść w klimat. Te wykonania to taka wypiękniona, wymuskana, trochę wyidealizowana forma folku.
Te wszystkie fenomenalne stroje, niesamowite choreografie, chór, orkiestra i generalnie full wypas profeska I dziedziniec pełen tancerek i wszystkie będą robić tak. robi niesamowite wrażenie. Można łatwo zobaczyć, jak wyglądały poszczególne formy i czym się różniły. Poza tym odegrały ogromną rolę w popularyzacji tradycji i w ogóle łezka się wokół kręci. Tradition! Z drugiej strony, jak tak sobie chwilę pokminić, to raczej podczas żniw w jakimś rzęśniku nikt w tych kieckach nie biegał, tylko zostawiał je na specjalne okazje. A muzyka przecież była obecna zawsze. Taka muzyczna codzienność muzyki i tańca była dużo prostsza i swobodniejsza. Pieśni miały ci na przykład pomóc skubać gęsi albo były muzyką na wiejskiej imprezie. I taki rodzaj folku, bardziej dzikosłowiańskiego, znalazł swoje miejsce w muzyce współczesnej. Mamy zespoły, które są wspaniałe w odwzorowywaniu tego dawnego klimatu, jak na przykład Rokiczanka, Guzowianki, Kapela ze Wsi Warszawa, Tulia albo Laboratorium Pieśni. Chociaż w ich repertuarze znajdziecie i wykonania te bardziej tradycyjne, i te uwspółcześnione. Mamy też zespoły, które wzięły na warsztat tę słowiańszczyznę i zmiksowały ją z innymi gatunkami muzycznymi, tworząc niesamowitą fuzję dwóch światów. A oczywiście folk zawsze dobrze się trzymał z muzyką rockową i metalową. I to nie tylko u nas. Ten zespół w ogóle mogą kojarzyć fani Wiedźmina, bo to oni robili muzykę do trzeciej części gry. Jest też całkowicie folk odjechany w drugą stronę, gdzie mamy po prostu komercyjną muzykę popową, jak przecież Nieśmiertelnych Golców czy Ubijanie masła na Eurowizji. W genach mamy to, czego nie ma nikt inny. Zjeżdżają do nas z wielu świata stron. To dobra wódka i dobre dziewczyny. Szukaj u nas idealnych żon. A nasze panie nie mają kompleksów, bo nie mają powodów ich mieć. A w teledysku nie ma podtekstów. Jak nie wierzysz, to pojedź na wieś. A jak już o Eurowizji mowa, to w tym roku jest oczywiście głośno o Justynie Steczkowskiej i jej piosence Gaja, w której niby mają być elementy muzyki słowiańskiej. I dobra, jak się uprzeć, to się coś znajdzie. I ma takie trochę ala słowiańskie zaśpiewy gdzieniegdzie, trochę instrumentalnie się coś wybija. No to, że się pojawiają jakieś słowiańskie słowa, to nie ma znaczenia w tym temacie tak naprawdę. I chociaż piosenka razem z wykonaniem jest bardzo spektakularna i wiecie, na zasadzie hej Justyna, jakie chcesz efekty specjalne? Tak. Nawet smoka mieli. Smoka, nie jaszczurkę. No i Steczkowska ma taki głos, że wreszcie nie było się czego wstydzić. No ale nie szalałabym z tym, że tam jest jakaś ludowizna, ale bardziej słowiański duch i charakter tego szaleństwa i wolności. Ale wracając do bardziej folkowych tematów, to powstały też takie ciekawe interpretacje i nawiązania do muzyki ludowej, jak na przykład u Sutarii, bardziej tajemnicze i klimatyczne. Powrócił z wojeneczki, brat powrócił z wojeneczki, jak do siostry panieneczki, jak do siostry panieneczki. Siostro, siostro, dziecię płacze, siostro, siostro, dziecię płacze, to nie moje drogi bracie, to nie moje drogi bracie. Kolejny przykład? Proszę bardzo. Tutaj na przykład mamy kolejną fuzję wschodu i zachodu, tym razem u Kapeli ze Wsi Warszawa.
No a co z disco polo? Jest takie przekonanie, że to jest właśnie gatunek, który powstał w linii prostej z muzyki ludowej, a wręcz ją zastąpił. I tak do końca to się z tym nie zgodzę, bo owszem, forma, proste melodie, niezbyt mądre teksty się zgadzają. Zgadza się fakt, że disco polo ma się świetnie przede wszystkim na wsiach. I wiadomo, że jest przaśne. Ale disco polo pochodzi tak naprawdę od Italo disco, więc nie szalałabym tutaj z takimi teoriami, że disco polo równa się folk. To bardziej efekt zetknięcia się muzyki Italo disco, Eurodance'u z kulturą polską, czyli znowu połączenie różnych stylów. Jak do tego doszło, nie wiem. Zostawiając disco polo, bo wiecie co o nim myślę, to jest jeszcze jeden ciekawy nurt, gdzie się współcześnie wykorzystuje muzykę folkową w Polsce. A chodzi o ścieżki muzyczne, które są realizowane przy innych przedsięwzięciach artystycznych. Mamy na przykład filmy, gry albo przedstawienia teatralne, które opowiadają o słowiańszczyźnie czy kulturze ludowej. I tu mamy oczywiście przegenialny przykład z nowego filmu Chłopi, gdzie muzyka po prostu wymiata i gdzie zaproszono do współpracy różnych okołofolkowych artystów. Innym fajnym przykładem jest Wiedźmin, który spopularyzował naszą słowiańszczyznę w zasadzie na całym świecie i który był już i na ekranach telewizorów, i w grach komputerowych, ale też, o czym pewnie nie wiecie, w musicalu. A tutaj orkiestrowa muzyka z gry Wiedźmin, czyli styl folkowy z muzyką epicką i w ogóle na wypasie. Mamy jeszcze jedno miejsce, w którym można usłyszeć muzykę ludową i być może najważniejsze, chociaż często nie jest tak profesjonalne i z pompą jak te wszystkie wcześniejsze przykłady. Mam na myśli wszelkie zespoły pieśni, które coraz częściej powstają na wsiach i kultywują najprawdziwszą muzykę ludową danego regionu. Tam, gdzie powstawała i tam, gdzie powinna być znana. Powoli miejsca, które do tej pory raczej nie były zainteresowane swoją kulturą i raczej dążyły do wszystkiego, co bardziej miejskie niż wiejskie, przestają się jej wstydzić. Zaczynają ją na nowo odkrywać, kultywować i chwalić się nią. Muzykę ludową można lubić albo nie. Wiadomo, przymusu nie ma. Warto jednak wiedzieć, że wbrew pozorom jest ona cały czas obecna w polskiej kulturze. Co więcej, sami też przynajmniej raz w roku sięgacie po folk, jakim są popularne kolędy i pastorałki. Na pewno też przynajmniej raz tańczyliście poloneza, znacie teksty do krakowiaczka, a jak w Zakopanem zagra kapela góralska, to nie ma opcji, żeby się do tego nie zacząć kiwać. Myślę, że dobrze jest znać swoje korzenie i pielęgnować nasz własny ludowy styl. Na pewno nie jestem jakąś tam folkową purystką, wręcz przeciwnie. Uważam, że trzeba brać ile się da i tworzyć nowe, unowocześniać, eksperymentować, improwizować, bo to jest właśnie prawdziwa muzyka ludowa. Taka, która ma po prostu żyć. Dajcie znać, czy macie jakieś swoje ulubione przykłady muzyki ludowej i wrzućcie je koniecznie w komentarzach. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Trzymajcie się!